Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj witamy z Rawai. Przyjechaliśmy tutaj naszym niebieskim autobusikiem i jechaliśmy chyba z 1,5 godziny albo 2 godziny. To jest ostatni przystanek. No ale chcemy Wam pokazać tą plażę, pomimo tego, że co ciekawe, nie jest to plaża, żeby się kąpać. Tutaj jak się rozejrzycie, to zobaczycie, że wszędzie stoją łódki i stąd pływa się na różne wyspy. Pomimo tego, że nie jest to plaża do kąpania, to musimy przyznać, że plaża ma swój urok. Ten urok przede wszystkim tworzą te longtail boaty, które tutaj widzicie, ale też horyzont, bo tutaj jest dużo wysepek takich, które rzeczywiście fajnie zamykają tą lagunę. No jak widzicie, kąpać też się można, także żeby nie było. Nie wiem, czy my będziemy próbować, ale zakazu chyba nie ma. Odjazdy są dość hałaśliwe, ale rzeczywiście z powodu tego, że tu jest tak płytko, oni muszą bardzo uważać na śruby. No i jak sobie tutaj przyjedziecie, to możecie z jakimś panem się dogadać i popłynąć sobie albo na Racha Island, albo na Coral, na Bon, Potato czy Buddha. Także jest tutaj tych wycieczek co niemiara. Wynajmujecie sobie taką łódeczkę, płacicie kilka tysięcy batów i płyniecie. Ta plaża ma jednak swój urok. I woda ciepła, i łódeczki fajne. A tam pan płynie za pomocą kija. Co tutaj znalazł? Rozgwiazda. Tak się tutaj bawimy. Zobaczycie za chwilę ujęcia. Mamy nadzieję, że ujęcia z drona Wam się podobały. Jak tutaj sobie droniłem, to podszedł jeden pan z Belgii i zapytał się, czy mogę mu wysłać za kasę ten film, także powiedziałem, żeby dał mi na piwko i chętnie się podzielę, nie ma żadnego problemu, także tworzę historię, zarobiłem moje pierwsze 50 batów. No a teraz co? Przejdziemy się chwilę po plaży, przejdziemy się chwilę tutaj po miasteczku, no i zaraz jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o samo Rawai, to ono nie jest zbyt interesujące, więc tutaj nie znajdziecie wielu takich rzeczy typu spadochrony, jet ski czy miejsce do kąpania, no bo to jest po prostu portowa plaża, ale i tak na pewno fajnie tu przyjechać. I też podsłuchaliśmy 4300 sobie panowie życzyli za taką półdniową wycieczkę, więc no całkiem drogo, ale na taką łódkę wchodzi 6 osób. Macie jednych zadowolonych klientów, tutaj drudzy zadowoleni klienci. To, co możemy Wam jeszcze powiedzieć o tej plaży, to jest to pierwsza plaża, na której jesteśmy, na której można znaleźć muszelki. Także jeżeli ktoś lubi zbierać, to zapraszamy na Rawai. Tam już Gabriela właśnie dzielnie zbiera. Zaraz pokaże nam swoją kolekcję. Gabriela, co zebrałaś? Jest dużo ładnych takich muszelek. Patrzcie, jakie ładne muszelki można tutaj spotkać i one są naprawdę duże. Jest ich bardzo dużo. Widoki mamy piękne, ale dojście do tych widoków to wyzwanie. Także najbezpieczniejsze to nie jest. I oczywiście wszędobylskie skuterki. Druga strona ulicy nie jest jakoś mocno zachęcająca, ale na pewno można sobie tutaj coś zjeść, coś wypić. Na pewno można jakąś szkołę boksu znaleźć tajskiego albo jeszcze coś innego. Jest ich huśtawka, także Gabrielka już zadowolona. Tak jest. Ja lubię się huśtać. Oho, zaczynają się jakieś fajne knajpki, gdzie można się nieźle wychillować. Nawet tutaj na takich pufach się siedzi.
a nie na normalnych krzesełkach. No chyba, że ktoś woli coś zjeść, to tam. Pierwszy bar i chyba już znaleźliśmy zwycięzcę. Gabi sprawdza, co dają do jedzenia. Zaraz będziemy jeść. Tak wygląda menu. Fried rice chicken. 340 duże, 130 mały. Knajpa z widokiem zawsze spoko. Ceny oczywiście odpowiednio wyższe, ale z takim widokiem, słuchajcie, warto sobie zjeść. O, a tutaj zobaczcie, jest łódeczka i ktoś ma panel solarny, żeby sobie dostarczyć elektryczności. Nieźle. Ale to jest naprawdę fajnie i spokojnie. Tam cały czas pływają łódeczki. Widać, że jest szlak. A my sobie siedzimy i czekamy na jedzonko. I bardzo się cieszymy z tego faktu, że nie wybraliśmy tej strony wyspy na nasze mieszkanie, ponieważ zastanawialiśmy się, żeby mieszkać tutaj przy Rawa i mieliśmy tutaj takie hotele, które nam się podobały. No ale tutaj nie ma plaży, a nam się bardzo podoba nasza plaża i nasza spokojna okolica, także tutaj jest malowniczo z tymi łódeczkami i można dopłynąć na te wszystkie ładne wysepki i bardzo ładnie to wygląda, ta zatoczka z tymi wysepkami, natomiast cieszymy się, że mieszkamy po zachodniej stronie. Chciałam dodać jeszcze tylko, że Rawaj, oprócz tego, że są te łódeczki, to dla mnie ma jeszcze jedną zaletę. Jest blisko mojej ulubionej plaży, którą jest Nine Heart Beach, na której jeszcze nie byliśmy, ale mam nadzieję, że będziemy i Wam pokażemy. Jedzonko dotarło. Ja dzisiaj mam chicken basil. Gabi wybrała sobie fried rice z krewetkami. No i cóż, szwepsiki się chłodzą, a my będziemy powoli zacząć jeść. Jak już nie ma jak dopłynąć łódką, bo jest niestety za płytko, to wraca się do portu, tak. Knajpa za nami bardzo dobra, polecamy. Wcale nie zapłaciliśmy tak dużo, zapłaciliśmy 400, więc jakieś tam niecałe 50 zł. A teraz idziemy chwilę sobie pozwiedzać tutaj jeszcze wybrzeże i lecimy dalej. Chodniki tu mają raczej w takim średnim stanie, więc uważajcie na siebie. Trzeba naprawdę patrzeć pod nogi. Ale taka promenadka też przy wodzie całkiem przyjemna. Mogłoby rzeczywiście być czyściej, ale warto też. Widać, że ludzie tutaj przychodzą sobie odpocząć, posiedzieć. Tak jak mówiliśmy, zachodu słońca tutaj nie zobaczycie. I takie klimaty na tej plaży, restauracyjki wszędzie. Tutaj fajnie, bo się rozkładają też z drugiej strony, więc można sobie przy samej wodzie zjeść. No ale ta dość tłoczna, jak każda w Tajlandii ulica, jest rzeczywiście lekko przeszkadzająca w spokojnym kontemplowaniu życia. Jeżeli tutaj wpadniecie, to na pewno spotkacie wiele takich bardzo urokliwych restauracyjek, także z głodu nikt nie umrze. Ceny raczej normalne, troszeczkę wyższe, więc nie jest źle. Niektóre wypożyczalnie skuterków starają się przyciągnąć do siebie jakąś fajniejszą reklamą. Muszę Wam powiedzieć, że to działa. Ale jak zejdzie się z plaży, to jest taka droga na Chalong i później do Phuket Town. No i muszę powiedzieć, że to jest moje prywatne zdanie, ale dupy nie urywa. To już jest bardzo ruchliwa droga i raczej nie ma co tędy chodzić sobie na spacery za długo. Zaczyna robić się highlight. My jesteśmy przy pierze, także stąd odpływają różne stateczki. Zwiększona liczba motocykli i skuterków. Zobaczymy, czy da się tam wejść. A tutaj koło mola jeszcze jest taka uliczka ze sklepikami, wiecie, smar, mydło i powidło. Słuchajcie, od 6 do 22 można sobie przyjść na spacer i podziwiać wodę.
Stąd też odpływają katamarany, większe łódki, także jest spoko. Z tej strony ta plaża też taka biedna, także popływać to tu raczej się nie da. Mamy i pana rybaka. Jak widzicie, jest tu całkiem płytko i dlatego kiepsko tu się kąpać, ale pan dzielnie łowi ryby. Życzymy mu, żeby złowił jak najwięcej. Ale jakby ktoś się uparł, to z tego mola można zachód słońca podziwiać, także jakoś sobie radzą i z tym problemem. A my idziemy się przejść kawałek. Chciałem jeszcze nadmienić, że wpadliśmy na taki genialny pomysł, że oczywiście nie ma tu zachodów słońca, bo jesteśmy na wschodzie, ale są tu wschody słońca, także ktoś, kto tutaj przyjedzie sobie mieszkać, to musi bardzo wcześnie wstawać i wtedy będzie wschody słońca oglądał. A tutaj port na plaży Rawai normalnie wysechł. Także jest tutaj odpływ. Wszystkie łódki już szorują po dnie. Niedługo nie będzie w ogóle wody w porcie. No i tak to teraz wygląda. Dosłownie woda zniknęła w kilkanaście minut. A tutaj panowie chyba się będą zabierać, żeby łódkę przewrócić, bo stoi na jednym boku. Zbierają ekipę i zobaczymy. O! Pchają, pchają. Dobrze są. No. I udało się. Odpływ to dobra rzecz. Tam chodzą chyba i szukają jakichś krabiczków i innych rzeczy, albo muszelek, wiecie. Tutaj pan sobie czyści łódeczkę. Także każdy ma jakieś zajęcie. Tutaj też ta łódeczka, to przed chwilą ją przewracali, czyszczą ją od spodu. No dobra, słuchajcie. My kierujemy się powoli w stronę zachodzącego słońca. Jedziemy na zachód wyspy. Mamy nadzieję, że Rawai Wam się podobało. My jesteśmy zadowoleni, że tu przyjechaliśmy, bo na pewno fajnie było odkryć tą część wyspy. Ale jeszcze raz potwierdza się to, że cieszymy się, że mieszkamy na Kamali. Tam na razie jest dla nas najlepiej. Dokładnie, a ja jeszcze dodam, że super, że nakarmiliśmy brzuszki, było pysznie. Tak, knajpa była super. Tymczasem dzięki wielkie, że oglądaliście. Zostawcie suba, lajka, dajcie komentarz. No i cóż, widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.